jakaś niedowierzanie, jakaś resztka nadziei, że może właściwie nic się nie stało, że może to nie jest prawda. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. Cześć moi drodzy, mamy po wyborach, mamy oficjalne wyniki i zanim przejdę do omówienia tej całej sytuacji, jaką mamy na dzień dzisiejszy, chciałbym Wam tutaj przedstawić coś, co konające pisowskie media nie pokażą. Ba, najwięksi reżyserzy, najlepsi reżyserzy, można powiedzieć, kina światowego też nie nakręcą i nikt nie nakręci tego. Nie wiem jak to nazwać, coś po prostu piękniejszego niż film, który jest hitem internetu. Film z tym, jak Jarek bez żadnego trybu, może inaczej, jak Jarkowi bez żadnego trybu każą wypierdalać na koniec kolejki. Powiem Wam, Złote Globy, Oscar, Palma w Cannes, czy Orły Gdyńskie, czy Złoty Niedźwiedź, wszystkie nagrody świata się za ten filmik po prostu należą. Jarek zderzył się z szarą rzeczywistością, i przekonał się, że nie jest tak kochany, gdy wyjdzie do zwykłych ludzi, a nie do klakierów, którzy są, czy byli wożeni za Jarkiem autobusem. Zresztą zobaczcie ten filmik i zaraz przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu. Czekamy. Tutaj jeszcze sprawa. Tak dalej. I nie tam tak dalej. O ten młody człowiek chyba. Pewnie każdy z Was doskonale już oficjalne wyniki zna. PiS zdobył 7 640 485 głosów. Znaczy PiS, ta Zjednoczona Prawica. A opozycja 11 598 650 głosów. Różnica jest 3 958 165 głosów. Tak naprawdę jest to klęska Zjednoczonej Prawicy. Blisko 4 miliony ludzi było więcej za zjednoczoną opozycją. To prawda, PiS jako ugrupowanie, bo nie sam PiS, tylko Zjednoczonej Prawicy, jako partia wygrała te wybory, ale są, można powiedzieć, zwycięzcami i jednocześnie wielkimi przegranymi. Bo tak naprawdę to jest taki powolny koniec PiS-u, koniec Kaczyńskiego, Ziobry, Sasina, Kowalskiego, który krzyczał, pamiętacie, że nie dopuści Tuska do władzy, jak się okazało, to Kowalski nie wszedł, ale to już inna bajka. Tak naprawdę to jest już koniec szczujni TVP, koniec kościelnych działek Pinokia, koniec pałaców Obajtka, koniec rodzin
na lewych etatach w państwowych firmach, koniec podsłuchów, prowokacji, koniec neosędziów, dublerów w Trybunale, koniec partyjnej prokuratury, koniec milionów dla Rydzyka i Jędraszewskiego, koniec pilnowania Kaczyńskiego nory i pomników. Powoli kończy się po prostu już wszystko po kolei, co pisowcy sobie zbudowali. Ten, kto pójdzie z Tuskiem, jest po prostu zdrajcą i tyle. I na kogo pani liczy tak w praktyce? Ale o kim pani mówi? Ale ludzie wybrali Prawo i Sprawiedliwość, pani redaktor. Ludzie wybrali Prawo i Sprawiedliwość. Chyba jesteśmy na kogo tutaj liczycie, pani marszałek? zgodni, że Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci wygrało wybory. Czy się umylę? Ale czy się umylę? Ale panie redaktorze, poczekajmy na wynik wyborczy. To są na razie sondaże. Jestem przekonana, że ten wynik realny okaże się lepszy. Wygraliśmy wybory rzeczywiście, no po raz w każdym normalnym kraju to by wystarczyło. Sytuacja w Polsce jest taka, że niestety opozycja, niezależnie od tego, czy jest z bardzo różnych orientacji, z definicji orientacji ideologicznych, będzie próbowała utworzyć rząd. Jeżeli nie uda się nam utworzyć rządu, to cały ten proces centralizacji Unii plus pakt migracyjny, to wszystko pójdzie. Pół Europy się za nas modliło, panie redaktorze. Ale nie wystarczyło? No, Pan Bóg zrobił swoje. Trzeba było jeszcze może, żeby Polacy nam bardziej ufali, czy nam bardziej zaufali. No niestety tak się nie stało. Prawo i Sprawiedliwość będzie podejmowało tę próbę sformułowania rządu. Jesteśmy zdeterminowani, aby taki rząd właśnie pod kierunkiem Prawa i Sprawiedliwości powstał. Ale czy to się uda? Czy to nie jest trochę zaklinanie rzeczywistości? Panie redaktor, spokojnie. Poczekajmy, naprawdę. Ja wiem, że państwo... Że może nie być trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. No ale dlatego ja też potwierdzam te słowa, że czekamy na ostateczny wynik. Pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie powiedział, że czekamy na ostateczny wynik zaprezentowany przez Państwową Komisję Wyborczą. Panie pośle, co pan prezes na myśli, że udało się PiS odsunąć od władzy? Jeszcze raz, przepraszam, bo Pani tak krzyczy. Komentuje pan słowa Donalda Tuska, że udało się odsunąć PiS od władzy? Ale szanowni państwo, jeszcze tak jak powiedziałem, czekamy, chyba że Donald Tusk o czymś wie, czego my nie wiemy, natomiast my się opieramy na oficjalnych komunikatach Państwowej Komisji Wyborczej i w oparciu o wyniki, które będą zaprezentowane przez Państwową Komisję Wyborczą, będziemy podejmowali działania i jakieś dalsze decyzje, również te co do ewentualnych działań politycznych. A nie jesteście rozczarowani, że nie ma szans na samodzielne rządy? Panie redaktor, my jesteśmy szczęśliwi, panie redaktor. Że będzie samodzielny rząd, że jeszcze tak naprawdę opozycja już będzie pakowała się. Panie redaktor, my naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy po raz trzeci wbrew tej gigantycznej nagonce, atakowi, któremu byliśmy poddani jako rządzący. To jednak nam Prawo i Sprawiedliwości Polacy zaufali najbardziej, bo to jednak najwięcej głosów padło na Prawo i Sprawiedliwość. 200 mandatów, tak się teraz szacuje, to jest tylko początek. Przecież te late pole, pani doskonale wie, nieraz pani już obserwowała różne wybory, zmieniały się, no ale jak pani zobaczy, co się działo na przykład na Słowacji, w Czechach. No wie pani, ale następowały różne diametralne zmiany i różnice pomiędzy tym, co było prezentowane podczas badań Exit Poll, a tym, co ostatecznie prezentowały komisje wyborcze. Największe przegrane, pana zdaniem, w tamtym moment. No, tak jak powiedziałem, okaże się przy prezentacji wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Czy błędy popełnił sztab, panie pośle? Czy państwo już jakoś analizujecie na bieżąco? Gdzie popełniliście błąd? Panie redaktor, w tym momencie się rozpoczął się właściwie wieczór wyborczy. Są to pierwsze zupełnie sondażowe, ankieterskie wyniki wyborcze. Poczekajmy na ostateczny rezultat. Wówczas będziemy mogli analizować to, co się wydarzyło za nami, to, co przed nami i planować jakieś dalsze kroki. Pani marszałek Gosiewska powiedziała, że ten, cytuję, kto pójdzie teraz z Tuskiem, czyli stworzy z nim koalicję, to jest zdrajca Polski. Czy to jest obowiązująca narracja całego obozu władzy Prawa i Sprawiedliwości, czy jej skandaliczne? Szanowni Państwo, ja obawiam się ewentualnej koalicji z Tuskiem, tych wszystkich partii opozycyjnych, bo to będzie jeden wielki galimatys.
Matias. No, to będzie jedna wielka koalicja chaosu. Wiemy doskonale, że panowie tylko mieli jeden cel i mają wciąż odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Nie wiadomo, czy im się to udało. Natomiast nie mają żadnego... Natomiast nie mają... Natomiast my zawsze szanowaliśmy demokratyczne rozstrzygnięcia Polaków i demokratyczne wybory Polaków. Nie denerwujmy się. Brakuje, panie marszałku, to kogo będziecie chcieli przyciągnąć A to na swoją wszystko stronę? w swoim Czy to nie czasie. Jest, taki optymizm na wyrost i raczej urzędowe. No ja jestem z natury optymistą, więc myślę, że sobie poradzimy. A panie marszałku, Słyszałem pana premiera i widziałem, że nie jest rozczarowany, jest pełen nadziei i planów. Kaczyński takiej nadziei chyba nie miał że możecie nie rządzić trzecią kadencję. Powiedział to ze sceny. No tak, ale na razie trzymamy się tego, że mamy dobre wyniki i mogą być jeszcze lepsze. Ale chyba A jak liczycie nie na więcej, będzie? panie profesorze. No właśnie. Na samodzielne rządy, panie marszałku, niektórzy tak spinowali tutaj dziennikarzy. Nie ma jednak trochę rozczarowania? Ja nie jestem rozczarowany. Duda oczywiście powierzy misję tworzenia rządu no nie komu innemu jak Morawieckiemu, bo będą za wszelką cenę no jak najdłużej chcieli utrzymać się przy korycie. No, nie pogodzili się i nie pogodzą się tak naprawdę z przegraną. Morawiecki w TVP no, mówi, że wygraliśmy i będziemy tworzyć rząd, bo prezydent powiedział, że powierzy to partii, która wygrała wybory. Tylko kurwa, z kim oni chcą? Im brakuje bodajże 36 posłów, do 36 posłów do tego, żeby stworzyć rząd większościowy. I z kim oni chcą ten rząd tworzyć, ja się pytam. Bo jak się zapytali, no z kim Morawiecki chce ten rząd tworzyć? Z każdym, kto się do nas dołączy. Będziemy realizować nasz program. Mam wrażenie, że oni jeszcze, mówię o pisowcach, nie rozumieją, może do nich nie dotarło to, co się właśnie wydarzyło. Tak naprawdę oni nie mają z kim stworzyć tego rządu. No, wątpię, powiem wam, że no, byłbym zaskoczony i zdziwiony, gdyby znaleźli 36 posłów, którzy chcieliby z nimi współpracować. No, raczej z Koalicji Obywatelskiej nikt, być może z PSL-u, być może z Trzeciej Drogi, w co wątpię, bo no, szczuli, poniżali ich jak na wszystkie sposoby, jak tylko mogli. Teraz chcą tworzyć koalicję, no powiem wam, jest to naprawdę, jak dla mnie, no śmiechu warte. Przegrałem. Nie pomogło 500+, 800+, 13 i 14 emerytura. Nie pomogły nasze kłamstwa, ale nic straconego. Zdążyliśmy dobrze nakraść, a wy zdradzieckie mordy przez wiele dekad będziecie to spłacać i nic nam nie zrobicie. Tak naprawdę no nie mają z kim tego rządu stworzyć. Jeśli ci z Konfederacji no, dotrzymają słowa, no nie będą takimi szmatami jak Kukiz, który notabene nie dostał się też i został, no, stał wielce zdziwiony, bo się nie dostał, bo go ludzie nie wybrali. No ale co się dziwić, no szmaty się nie wybiera. Zresztą wielu się nie dostało, takich, którzy byli pewni, że się dostaną. Nie wiem, naprawdę nie wiem, z kim oni chcą tą koalicję zrobić, no chyba im tylko muminki pozostają. Także ja wam powiem, że na chwilę obecną nie wiem, z kim oni chcą tą koalicję i tych ponad 30 posłów zdobyć. Nie mam pojęcia, no ale Duda dał szansę Morawieckiemu, no niech się stara. A przegrali pisowcy, bo tak naprawdę oni przegrali. Przegrali, bo są po prostu chodzącą nienawiścią, taką prostacką propagandą, taką jedną wielką aferą, no niespotykaną dotąd na szczytach władzy, po prostu chamstwem. Przegrali, bo są arogancją, lekceważeniem, szczuciem, takim średniowiecznym mrokiem, taką ciasnotą umysłu. I wcale powiem wam, że się nie dziwię, dlaczego. Nie dziwię się, że oni nie rozumieją, dlaczego przegrali i że to do nich nie dociera.
I jeszcze raz tu powtórzę, mam nadzieję, tak naprawdę mam szczerą nadzieję, że konfederaci, choć ich nie trawię, tutaj zachowają się honorowo i dotrzymają danego słowa wyborcom, że nie będą wchodzić w koalicję z PiS-em, nawet tak jak tam mówią, że nie będą wchodzić w koalicję z Koalicją Obywatelską. To, czy będą wchodzić, no powiem tak, jeśli dotrzymają słowa, to tutaj z mojej strony będzie dla nich, no powiem, wielki ukłon. Czy może pan do kamery spojrzeć i powiedzieć, że nigdy, ale to nigdy nie wejdziecie w koalicję z PiS-em? Tak, mogę zwrócić się do kamery. Szanowni Państwo, nigdy nie wejdziemy w koalicję z PiS-em. Po wyborach, jeśli Konfederacja będzie miała tylu posłów, żeby zdecydować o tym, kto tworzy rząd, to ani nie dogada się z PiS-em, ani nie dogada się z Platformą, a ja nie podniosę ręki za rządem Prawa i Sprawiedliwości, czy to z premierem Morawieckim, Kaczyńskim, czy jakimkolwiek innym socjalistą. I powiem wam, moi drodzy, nie wiem, czy oglądaliście konferencję PiS-u po podaniu wyników. Zwróciłem uwagę na takie małe szczegóły, jak takie spięte mięśni twarzy, ściśnięte dłonie, skubanie, ściskanie palców, grymasy na twarzy, podkówki z ust. Także tych wszystkich osób w tle, no tutaj macie takie no, screeny zdjęć. No nie wiem, czy tak akurat wygląda szczęście i radość z wygranej, którym tak się szczycą. Powiem wam tak, no z tym szampanem jeszcze się wstrzymam, jak już się wszystko ukształtuje, bo pisowcy jeszcze będą kombinować. Ale powiem wam, partie demokratyczne opozycji wygrały w 12 z 16 województw, czyli w zdecydowanej większości. To pokazuje, że Polacy mają już serdecznie dość właśnie pisowców, mimo że pisowcy twierdzą inaczej, że ludzie chcą dalej rządów PiS-u i tak dalej, ale liczby pokazują zupełnie co innego. Ja tylko dokończę. 96% Polaków podczas dzisiejszego głosowania powiedziało, nie zgadzamy się. I to pokazuje, bo Platforma mówi, że tutaj jak się dogadają z kimś tam i tak dalej, to oni będą rządzili. Guzik będą, a nie będą rządzili, bo przecież odpowiedź 40% Polaków jest jednoznaczna. Wasz program jest nieakceptowany przez Polaków. Nie zgadzamy się na wasz program. Tutaj, moi drodzy, tu macie odpowiedź, dlaczego Kaczyński zwiał z Warszawy gdzieś tam do Kielc. Dlaczego się bał konkurencji w wyborach z Tuskiem. Tusk generalnie dostał głosów w Warszawie więcej niż wszyscy kandydaci PiS-u łącznie wzięci. W ogóle pobił rekord jakikolwiek był. Także to też pokazuje, że na ludzi już nie działa ta tępa pisowska propaganda o Tusku Niemcu, diable, sprzedawczyku i tak dalej. Ludzie potrafią myśleć samodzielnie, no nie mówię tutaj o pisowcach, którzy ślepo powtarzają pisowską propagandę, jaki to Tusk zły. Zresztą zwróćcie uwagę, przez ile miesięcy pisowska szczujnia non-stop nadawała na Tuska, no już wymyślała, no co tylko, nie wiem, przychodziło do głowy i nie tylko, żeby zohydzić, obrzydzić Tuska, ale jak widać, no ludzie tą tępą propagandę mają gdzieś. No mówię, z wyjątkiem tych pisowców, którzy wszystko bez namysłu, jak młode pelikany, łykają w TVP. No ale nie ma co się dziwić pisowskim wyborcom. To jest specyficzna grupa ludzi, nie obrażając nikogo. PiS po prostu opiera się na ludziach, którzy tak naprawdę, no, ciężko im myśleć samodzielnie, którzy
potrafią wyciągać jakieś wnioski. Oni tylko, nawet jak podczas rozmowy z pisowcami, to jest wszystko takie ślepe powielanie tej tępej pisowskiej propagandy. Tak czy inaczej, PiS niby wielki wygrany, a jednocześnie wielki przegrany. Będą kombinować, to jest normalne. Powiem wam, teraz już po tych wyborach, chyba od dzisiaj czy od wczoraj jest nagonka, no znowu na Tuska, jeszcze takie, wiecie, ostatnie kąsanie pisowców i pisowskich mediów. I tutaj wam przytoczę jedno z takich, nie wiem, propagandowych, nie wiem, no, haseł czy tematów, jakie teraz PiS grilluje. Otóż, moi drodzy, wychodzi na jaw, że pisowscy złodzieje pozostawili dziurę budżetową w wysokości 35 miliardów złotych. Teraz domagają się od Tuska, by ten im przywiózł KPO już natychmiast, bo tak naprawdę chyba potrzebują na odchodne jeszcze się nakraść. Tu chodzi o to, że Tusk mówił, że po wygranych wyborach Tusk załatwi pieniądze z KPO. I teraz pisowcy to grillują, że już jest po wyborach, Tusk jeszcze nie pojechał, nie załatwił, że to jego puste obietnice. Nie wiem, czy to nawet jest sens komentować. Może ja tutaj przypomnę, że Kaczyński 8 lat temu obiecał, że zaraz po wygranych wyborach ściągnie wrak Tupolewa do Polski. No, wypada chyba zapytać, gdzie jest ten wrak? A może wypadałoby zapytać na przykład z obietnic pisowskich, bo skoro oni wymagają od Tuska, że już natychmiast, chociaż jeszcze nie jest w rządzie, nie pełni żadnej funkcji, ale już wymagają, żeby Tusk spełniał obietnice wyborcze kilka dni po wyborach. No to tutaj możemy pytać pisowców, skoro tak już wymagają od Tuska, żeby spełniał obietnice wyborcze. Gdzie jest 1 milion elektrycznych polskich aut, albo 100 000 mieszkań, 1000 hal sportowych, 380 strzelnic, 1000 obwodnic, 100 obwodnic, 100 mostów, 16 hubów wodorowych, 0% inflacji. No, ja już nawet nie wspomnę o 4 polskich promach, które już pewnie gdzieś od 4 lat pływają po morzach i oceanach. No, mógłbym tak wymieniać jeszcze bardzo, bardzo długo, no ale to są tak właśnie pisowskie słowa przekute w czyny. I tak na koniec, moi drodzy pisowcy, to wy się w końcu zdecydujcie, czy te wybory wygrał Tusk czy PiS, bo na potrzeby propagandy no, wygrał Tusk, na potrzeby pisowskiej propagandy sukcesu, no wygrał PiS. Nie wiem, jak to ugryźć, jaki jest tok myślenia pisowców. I tak już na koniec, moi drodzy. Powiem wam tak, ponad 11 milionów głosów dla opozycji, jakby nie liczyć, jest więcej niż te 7 milionów z hakiem głosów dla PiS. I do pisowców, no nie znajdziecie w Polsce 4 miliony kukizów. Prawdziwa demokracja nie wyklucza pokonanych, a sprawiedliwość karze przestępców i oszustów. Również tych, co oszukiwali, oszukują nas wszystkich. Mówię tutaj o tych panach przy władzy. 11 milionów, ponad 11 milionów Polaków czeka na rozliczenia i pojednanie z resztą obywateli Polski.
Co do opozycji, powiem to wprost. Dostaliście wielki mandat zaufania od Polaków i prośba, żebyście tego, mówiąc wprost, nie spierdolili, bo jeśli wy teraz to rozpieprzycie, zawiedziecie zaufanie Polaków, którzy dali wam ogromny kredyt zaufania, droga opozycjo, wątpię, żeby drugi raz ktokolwiek wam zaufał. Także bierzcie się do roboty i formujcie rząd, bo pisowcy raczej rządu nie utworzą, chyba że coś wykombinują. Wy zamiast latać po mediach i twórzcie rząd, twórzcie program, róbcie coś dla Polski, nie dla siebie. Takie jest moje zdanie. Ja ze swej strony, moją skromną osobą, będę obserwował i z pewnością też będę wytykał wasze błędy, jeśli takie będziecie robić, a podejrzewam, że tak, bo nie ma rządów idealnych, już to mówiłem. Także na dzisiaj tyle. Dzięki wam bardzo, moi drodzy. I cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Nie mówię kiedy, bo nie wiem. Jak widzicie, rzadko wrzucam materiały, ale jest jak jest. Także jak zawsze piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. A ja wam już dziękuję i do zobaczenia przy następnym materiale. No i nie wiem, czy w tym tygodniu mi się uda nagrać film, ale jak nie, to oczywiście zapraszam was w niedzielę na mój drugi kanał. Trzymajcie się, hej! Słuchajcie, zrobiliśmy to, naprawdę! Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu. Najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy.